Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy cudowny, słoneczny piątek. Za godzinę wyjeżdżamy do Nowego Dworu. Tam dzisiaj spędzimy cały dzień ze względu na to, że jutro gramy o wczesnej porze, znowu 12:30, więc dzisiaj będziemy miały trening w Nowym Dworze. Ze względu na to, że jutro rozruch jak zwykle jest niemożliwy, także musimy jakoś jakkolwiek poznać halę, na której będziemy grać. Ja chyba tam grałam, jak gram w pierwszej lidze, tylko nie pamiętam ile razy dokładnie. Wydaje mi się, że na pewno raz. Z tego co pamiętam jest bardzo specyficzna, taka trochę jak hangar lotniska. No ale to anyway. Bezpośrednio po meczu z Nowym Dworem jadę do domu na imprezę rodzinną. Moja mama ma dzisiaj, o właśnie, moja mama ma dzisiaj imieniny, muszę do niej zadzwonić, złożyć jej życzenia. A mój tata ma urodziny w niedzielę, 15 marca. Spędzę sobie troszeczkę czasu z rodziną. Ostatni w sumie taki moment przed playoffami, jak się okazało, żeby troszeczkę jeszcze odetchnąć. No i biorę w końcu mojego Diuczka do siebie, także od przyszłego bubloga, myślę, że już nawet w tym bublogu będzie trochę Diuka więcej. Przybliżę Wam trochę bardziej postać mojego przyjaciela Diuka, za którym bardzo tęsknię i cieszę się, że będzie ze mną, że ten okres wyjazdów i permanentnej nieobecności się już skończył, także w końcu mogę go na spokojnie wziąć do siebie. No i tak, ten bublog to będzie bublog Q&A. Wczoraj dodałam na Instagram Stories zapytanie do Was. Czy macie może jakieś pytania do mnie? I jestem pod wrażeniem ilości tych pytań i naprawdę formy pytań, bo jest ich naprawdę bardzo dużo i są bardzo ciekawe. Także postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Wiadomo, że niektóre się powtarzają, więc trochę je zbiorę jedno. No i zrobię to Q&A już jak na spokojnie przyjadę do domu, także mam nadzieję, że będzie ciekawie, a patrząc na niektóre pytania wydaje mi się, że będzie ciekawie. Let's go! Jedziemy do Nowego Dworu. Kuba, bez gramy. Już dzisiaj bez brzydkich. Grawa, któraś z nas musi wygrać. Tak, czyli spiąć. Bruna. Zobacz. Okej. Sobota, dzień meczowy. Idziemy na mecz z Nowym Dworem. Szybki poranek, szybkie śniadanko, ogarnięcie się, wideo i lecimy. Do zobaczenia. It's just like whenever you get anything, it's like... I'm first here this time. Budowlani! Będziesz ze mną nagrywał dzisiaj? Koleżko? No proszę. Dzień dobry wszystkim. O, usłyszałeś magiczne słowo. Dziś mamy fantastycznego gościa. Nie będę z nim przeprowadzała żadnego wywiadu, bo boję się, że powie jakieś rzeczy, które nie do końca chciałabym usłyszeć. Na zasadzie: mamo, dlaczego przez 2 miesiące musiałem być z dziadkami, a ciebie tu nie było? A jak byłaś, to tylko na chwilę, tylko po to, żeby mnie chwilę pogłaskać i znowu zniknąć. Nie chciałabym tego słyszeć. Dziuszek będzie tylko
specjalnym efektem wizualnym tutaj i moim mentalnym wsparciem. Od czego by tu zacząć? Myślę, że zacznę od wczorajszego meczu, który z pełną świadomością mogę nazwać najgorszym meczem sezonu. Jakby w kontekście poziomu i tego, jak to wyglądało, no to było okropnie. I spodziewałyśmy się, że drużyna z Nowego Dworu będzie miała dodatkową motywację ze względu, że to był ich ostatni mecz na swojej hali w Tauron Lidze. Miałyśmy tą świadomość, że będą walczyć wyjątkowo, ale myślę, że żadna z nas nie spodziewała się, że my zaprezentujemy się tak słabo. No i chyba w sumie tyle z tych negatywnych słów, które mogłabym tutaj wymienić ze względu na to, że zwycięstwów się nie sądzi, także sama też tego nie będę jakoś specjalnie kontynuować. Wygrałyśmy za 3 punkty. Praktycznie od razu przyjechałam do domu, żeby trochę odpocząć, przede wszystkim mentalnie, no bo już w piątek gramy ostatni mecz rundy zasadniczej z Bielsko-Białą u siebie na hali. No i po tym meczu, po niespełna 3 dniach zaczynamy rundę playoff. Jeszcze dokładnie nie wiemy, z kim tą pierwszą rundę zagramy. Myślę, że tam bitwa o tą 7. pozycję będzie praktycznie do ostatniej kolejki. Tak jak obiecywałam wcześniej, ten bublok będzie poświęcony w większości na Q&A, na pytania, które zadaliście mi głównie na Instagramie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Wiadomo, niektóre się powtarzają, więc będę po prostu wstawiała je, myślę, że tutaj, jak już nie ma Duke'a, w takiej kolejności, jak zostawały zadawane. Także lecimy od początku. Nie wiem czemu, jakoś się stresuję. Może przez to, że nie będzie to w żaden sposób reżyserowane i też większość z tych pytań pewnie będę czytała po raz pierwszy. Nie byłam w stanie się jakoś specjalnie przygotować i też nie chciałam się jakoś specjalnie przygotowywać pod to, bo to nie taki jest, myślę, sens Q&A. Także wszystkie pytania będą w 100% autentyczne i spontaniczne. No dobra, to lecimy od początku. Pierwsze pytanie. Czy Twoim zdaniem w tym sezonie budowlani Łódź zdobędą Mistrzostwo Polski? Myślę, że każda z nas taki właśnie ma cel w głowie. I myślę, że taki cel też był wskazany na początku sezonu. Też wydaje mi się, że miałyśmy tą świadomość, patrząc na to, w jaki sposób była budowana ta drużyna, że po prostu będziemy grać o najwyższą stawkę w tym sezonie. I chyba po prostu nie ma co tutaj ukrywać, że ten finał no to jest taki cel, który raz, że jest w naszym zasięgu, a 2, minimum, które musimy na ten sezon, w tym sezonie osiągnąć. Jeden cel postawiony przed sezonem został już zrealizowany, jest to zdobycie Pucharu Polski. No i fajnie by było do tego wszystkiego dodać ten złoty medal. Jak kontuzja wpływa na mental zawodniczki, zawodnika w Twoim przypadku? Myślę, że taka poważna kontuzja, która dopada na każdym poziomie kariery profesjonalnego sportowca, jest pewnym wyzwaniem. Może nie tyle co fizycznym, chociaż fizycznym bezpośrednio też jest, ale głównie wydaje mi się, że mentalnym, bo musisz tak na dobrą sprawę zaadaptować się do nowej walki, zmienić boisko na salę fizjoterapeuty, na salę gimnastyczną, na siłownię. Ja miałam niezwykłe szczęście ze względu na to, że we Francji gwarantowali mi tak na dobrą sprawę od samego początku fantastyczną opiekę i mentalną, i zdrowotną. Operował mnie naprawdę zarąbisty fachowiec, nawet na skalę całego kraju. Więc takim elementem, który od samego początku gdzieś mi tam towarzyszył, był taki spokój, że wszystko będzie dobrze, po prostu, że w jakiś sposób ta kontuzja miała się pojawić, że mam niesamowite szczęście, bo pojawiła się tam w środowisku, który dawał mi naprawdę ogromne wsparcie i miałam fajne dziewczyny koło siebie w swojej drużynie, które pomagały mi we wszystkim, co tak na dobrą sprawę było potrzebne, więc można powiedzieć, że ten mój proces powrotu do zdrowia był chyba optymalny z
takiego poziomu komfortu i walki fair play, mogłabym to nazwać. No ale wiadomo, że nie każdy miał tyle szczęścia co ja. Niektórzy wiem, że przechodzili ten proces dużo trudniej i bardziej skomplikowanie, ale no takim elementem, który myślę, że mimo wszystko gdzieś łączy nas wszystkich, czyli sportowców po przeżyciu trudnej kontuzji, jest właśnie nabranie takiej dużej pokory do tego, co robimy, jak robimy i że to wszystko tak... Super, Duke. Tak na dobre zależne od chwili. Więc no tutaj kontuzja naprawdę jest w stanie przewartościować trochę twoje myślenie na temat sportu i tego, jak to powinno wyglądać. No a przede wszystkim bardzo dużo cię uczy. Kto lub co miało wpływ na twoją pozycję? I tutaj na przykład mam problem z rozumieniem słowa pozycja, bo jeżeli chodzi o środkową, no to była to bardzo prosta selekcja. Byłam jedną z wyższych dziewczyn w TPS-ie Rumia na samym początku mojej kariery, więc jakby to wrzucenie mnie na środek, może to tak brzydko zabrzmi, było czymś totalnie normalnym, bo z reguły najwyższe dziewczyny zostały wrzucane na środek ze względu na lepsze parametry, jeżeli chodzi o blok. No i gdzieś tak to u mnie zostało. Nie było żadnych większych podejść do tego, żeby później zmieniać mi tą pozycję. Ja też nie wychodziłam nigdy z taką inicjatywą, także zawsze byłam środkową i zostałam środkową. Kiedy siatkówka powoduje uśmiech? Kiedy grasz? Kiedy twoja drużyna wygrywa? I tutaj odpowiedź wydaje mi się, że jest dosyć mocno złożona, bo siatkówka powoduje u mnie uśmiech praktycznie w każdej sytuacji. Więc no można powiedzieć, że samo słowo siatkówka już powoduje gdzieś tam uśmiech na mojej twarzy. Wiadomo, że są momenty, w których też powoduje inne emocje, ale generalnie podsumowując, niezależnie od tego, czy jestem na boisku, czy nie, no to ten uśmiech się na mojej twarzy pojawia. No ale wiadomo, że kiedy się gra, kiedy odczuwa się te emocje, będąc na boisku w trochę innym stopniu niż będąc na ławce, no to ten uśmiech jest jeszcze większy, więc powiem tak, kiedy twoja drużyna wygrywa, uśmiech jest duży, ale kiedy twoja drużyna wygrywa, a ty grasz, uśmiech jest jeszcze większy. Więc tak, win-win. Jak dostaniesz zaproszenie do Fame MMA, zawalczysz? Nie zawalczę. Szkoda mi kolan i zdrowia. Za dużo poświęciłam czasu na to, żeby wyleczyć moje kolano, żeby teraz w bardzo łatwy sposób znowu je zepsuć, także nie Maciek, nie zawalczę. Top 3 ulubione książki. Dzięki Agata za to pytanie. Tak się właśnie składa, że jestem u siebie w domu i jedną z tych książek tutaj mam, więc myślę, że mogłabym wam je pokazać, a kolejne dwie po prostu wrzucę w miejsce pytania, także poczekajcie. No to tak, top 3 ulubionych książek. Jest to Nieznośna lekkość bytu Miliana Kundery. Kiedy czytałam tą książkę, byłam w bardzo interesującym momencie mojego życia. Mogłabym to nazwać takim momentem transformacji wewnętrznej. Zwiększał się poziom mojej wewnętrznej świadomości, co do mnie jako do jednostki i do tego, czym jest świat, który mnie otacza. No i ta książka myślę, że była jedną z pierwszych książek, które gdzieś zaczęły uderzać w tą właśnie sferę. Dlatego książka jako książka jest bardzo interesująca i myślę, że warta przeczytania, ale też jakby moment, w którym ją czytałam, dokłada więcej pozytywnych odczuć w związku z tym. Książka numer 2 jest oczywiście Wędrówka dusz Michaela albo Michaela, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że może to być Michael Newton, którą przeczytałam w odpowiednim dla siebie momencie, bo w jakiś stopniu byłam po prostu przygotowana na to, co ta książka przekaże, co ta książka posiada i było mi po prostu łatwiej ją zrozumieć. Dlatego uważam, że ta książka była jakimś takim zwieńczeniem, dopełnieniem tego wyobrażenia dotyczącego świata, w którym żyjemy i sensu siebie w tym świecie. Dotknęła bezpośrednio tej bardzo ezoterycznej części mnie. Książka numer 3. I teraz tak, bo mogłabym pójść... Mam tą książkę tutaj. Okej. I tak, mogłabym po raz kolejny wrzucić jakąś książkę z gatunku filozoficznych i byłby to Tomasz Stawiszyński, Reguły na czas chaosu, ale
Myślę, że ex aequo do tej książki mogłabym wskazać nowelę. Literatura japońska, autorstwa, sorry, muszę to przeczytać, bo nie wiem jak to się wymawia, Yang Eun-jina. Są to jakby totalnie dwie różne pozycje, ale no musiałam je tutaj dodać ex aequo, bo też nie chciałam się zamykać w jednym gatunku, a obie te pozycje biły się dosyć mocno w mojej pamięci, także obie polecam serdecznie, tym bardziej jeżeli lubicie taki prosty, konkretny przekaz, a mimo wszystko w jakiś stopniu emocjonalny. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. Pozdro Agata. Jak żyć? Bardzo obszerne pytanie. Odpowiem Ci, Maćku, żyj tak, żebyś był szczęśliwy. Jaka jest Twoja ulubiona przyśpiewka budowlanych? Kurde, jest taka jedna przyśpiewka, która ma taką melodię. Jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami. Sorry, że nie znam słów, ale też nie zawsze skupiam się na tym. Ta bardzo mocno zapadła mi w pamięci po Pucharze Polski, bo tam jest jeszcze takie klaskanie na koniec. Na. I to było mega super, więc to chyba jest moja ulubiona przyśpiewka budowlanych. Pozdrawiam cały klub kibica. Twoje ulubione miasto w Polsce i dlaczego? No i tutaj jest we mnie dualizm, jeżeli chodzi o to pytanie, bo z jednej strony kocham Gdynię i ta Gdynia towarzyszyła mi przez większą część mojego życia mimo wszystko i zawsze super jest mi tutaj wracać i spędzać czas, bo ma taki swój prywatny, autentyczny urok i vibe, który gdzieś tam ze mną rezonuje i czuję się jakby taką elementarną cząstką tego miasta. Z kolei mam też bardzo duży sentyment do Bielska, gdzie spędziłam naprawdę ciekawe 2 lata. Myślę, że część mnie zostanie tam na zawsze. Mam tam swoich ludzi, do których zawsze mogę wrócić i jest to jakby cudowna perspektywa. Ile lat grasz już w siatkówkę? Od 13 roku życia, 12-13 roku życia zaczęłam trenować. No, więc tak, 17-18. Jakie rady dałabyś osobom, które chciałyby grać zawodowo w siatkówkę? Nie róbcie tego dla pieniędzy. Nie myślcie o pieniądzach, bo najważniejsze jest to, żeby kochać to, co się robi, żeby iść na trening z uśmiechem, z chęcią samorozwoju, ale też chęcią spędzenia dobrego czasu w gronie, w którym trenujesz, bo jest to mimo wszystko sport drużynowy i ten team spirit na każdym etapie kariery jest bardzo istotny. To jest właśnie taka baza, żeby czerpać z tego przyjemność, bo przyjdą takie momenty, w których będzie naprawdę ciężko, a ten powrót do sedna i zadanie sobie takiego pytania, dlaczego tak na dobrą sprawę to robisz, w większości pomaga. Więc jeżeli robisz to, bo to kochasz, to reszta przyjdzie sama. Co studiowałaś? Studiowałam fizjoterapię na różnych uczelniach, też ze względu na to, że gdzieś tam co roku zmieniałam ten klub, więc było ciężko, ale jestem magistrem fizjoterapii. Za każdym razem te studia były dzienne, więc do tego momentu nie wiem, jak udało mi się to wszystko zrobić, ale udało mi się, także czuję ogromną satysfakcję, jak wrócę sobie pamięcią do tego, można powiedzieć, osiągnięcia swojego życiowego. Co myślisz o nagrywaniu się, gdy płaczesz? Ja z tym nagrywaniem siebie mam dosyć duży problem i są we mnie takie 2 wilki, bo z jednej strony rozumiem ludzi, którzy chcą się wybić. Nie mają jakby takiego limitu rzeczy, które mogą pokazywać i chcą pokazywać w internecie. Właśnie kierowani taką chęcią dotarcia do jak największej rzeszy fanów i odbiorców. A z drugiej strony uważam, że mimo wszystko gdzieś powinna być taka granica intymności, którą zostawiasz po prostu dla siebie i nie próbujesz tego w żaden sposób sprzedać. Kogo z zespołu nie lubisz, nie możesz wymienić mnie. Nie wymieniłabym Ciebie, Damashi. I szczerze muszę Wam powiedzieć, że nie wymienię nikogo, bo chyba pierwszy raz trafił mi się naprawdę taki zespół, który jest tak skonstruowany pod kątem charakterologicznym, że nie jestem w stanie wskazać nikogo. Wiadomo, że w kontekście całego sezonu zawsze jest tak, że gdzieś tam masz swoje ulubione osoby i tak dalej i jest ci po prostu do kogoś bliżej, do kogoś dalej, ale to nie zahacza o te kategorie w żaden sposób.
czy kogoś lubię, czy nie. Także wszystkich was kocham. Bitches. Lubisz szparagi? Lubię, ale tylko zielone. Białych nie lubię. Tak, widać można, Damashi. Widać, tak właśnie można. Ale dobrze, że też już to wiesz. Kiedy zawitasz do Bielska? Kiedyś postaram się zawitać tak szybko, jak to będzie możliwe, ale no trudny czas przed nami i wydaje mi się, że to będzie dopiero po sezonie. Ale będzie. Będę tam. Pojawię się znowu. Skąd się wziął pomysł i zajawka na Bublogi? No to jakby pomysł sam w sobie pojawił się w momencie, kiedy pierwszy raz spojrzałam na plan tygodnia przedpucharowego. Na myśl, jak dużo wyjazdów będzie i jak ciężki będzie ten tydzień, pomyślałam sobie, że kurde, w sumie fajnie by było to w jakiś sposób udokumentować. A co jeśli uda nam się wygrać? No to byłaby naprawdę super pamiątka dla dziewczyn. To była jakby pierwsza idea tego Bubloga. Oczywiście też podzieliłam się z dziewczynami tym pomysłem, w sumie następnego dnia, czy byłyby na taką współpracę, na taką koncepcję otwarte. No i wszystkie wyraziły zainteresowanie, także no pomysł wziął się jakby z takiej czystej chęci pokazania i w jak trudnych okolicznościach czasami rodzi się sukces. I myślę, że to było super zwieńczenie tego ciężkiego tygodnia. Czy uważa Pani, że większa aktywność w mediach klubów i ligi zwiększyłaby zainteresowanie żeńską siatkówką? Uważam, że ta aktywność i tak jest duża w kontraście do tego, co było na przykład 3, 4, 5 lat temu. Więc uważam, że tutaj i liga, i kluby idą do przodu. Gdzieś już to stanowi jakiś standard klubów, które stanowią o sile ligi naszej, ale też zagranicznych. Więc uważam, że tak. Uważam, że tutaj dojście do kibica musi pojawiać się też inną drogą, a nie tylko telewizyjną. Nie tylko transmitowaniem meczów, ale właśnie też dotarcie takie bezpośrednie do kibica poprzez takie platformy jak Instagram czy chociażby YouTube. 3 wartości, które są dla Pani najważniejsze. Ojeju. Przede wszystkim szczerość. Szczerość to jest jedna z takich wartości, które towarzyszy też mi jako osobie, że zawsze staram się być szczera, ale to chodzi o taką szczerość, autentyczność, a nie szczerość, żeby komuś zrobić przykrość, bo trzeba być taktownym i też wiedzieć, kiedy ta szczerość jest potrzebna. U mnie szczerość głównie obraca się wokół słowa autentyczność, czyli nie udawanie, nie programowanie swojego wizerunku w jakiś konkretny sposób, w taki, jaki ktoś chciałby zobaczyć, a nie w taki, jaki ja czuję, że jest. Kolejną, ja zawsze podziwiałam taką wartość, jaką jest konsekwencja. Może też przez to, że mi tej konsekwencji w niektórych aspektach mojego życia dosyć mocno brakuje, ale chociażby fakt, że jednak trochę już gram w tą siatkówkę i trochę osiągnęłam, można by było tak powiedzieć, chociaż nie chciałabym się czymkolwiek chwalić, bardziej pójść w stronę, że konsekwentne wykonywanie jakiejś czynności naprawdę może przynieść super rezultaty i to jest to, co teraz robię, jest jakaś tam walka z moją niekonsekwencją, także i trzecią wartością, którą niesamowicie szanuję, jest empatia. Uważam, że empatia jest takim elementem, który powinien być w każdym z nas i uważam, że on jest, tylko że na różnym poziomie. I może gdyby każdy z nas miał empatię rozwiniętą na bardzo wysokim poziomie, to ominęłoby nas bardzo dużo złego. I staram się być empatyczna w stosunku do siebie, ale również do rzeczy, które mnie spotykają, do ludzi, których poznaję. Zawsze jest ona na takim poziomie, który by mnie satysfakcjonował, ale jestem tego świadoma i staram się to w jakimś stopniu rozwijać. Empatia jest taką wartością, nad którą każdy z nas powinien gdzieś tam pracować. Czy ma Pani jakieś wymarzone miejsca na podróż w Polsce lub za granicą? Od zawsze marzyła mi się Islandia. 3 najlepsze hale w Tauron Lidze, Bublog z meczu w Bydgoszczy, inspiracja. Moją ulubioną halą jest hala w Łodzi. Jakoś tak wyszło. Lubię też grać w Bielsku, ale to też ze względu na to, że tam trenowałam i poznałam trochę specyfikę tej hali. I gdzie jeszcze dobrze mi się gra? Wydaje mi się, że ta w Kaliszu była dosyć specyficzna, ale
zawsze grałam tam jakieś dobre mecze. Więc prawdopodobnie Kalisz teraz wejdzie do Tauron League i ta odpowiedź będzie aktualna. Wymarzona liga, którą chciałabym spróbować to... Zawsze chciałam spróbować grać we Francji. I zagrałam. Wiadomo, że no Włochy zawsze były takim marzeniem, który mi towarzyszył praktycznie od samego początku, kiedy zaczęłam trenować. Ale jestem usatysfakcjonowana tym, że udało mi się zagrać we Francji. Jak się masz? Bardzo dobrze. Dziękuję. Wszystko jest super. A ty? Możesz odpowiedzieć w komentarzu. Czy podoba Ci się nasze miasto Łódź? Które konkretne miejsca Cię urzekły oraz nie urzekły? Ogólnie uważam, że Łódź jest naprawdę fajnym miastem, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo rozkwitła, co uważam za ogromny pozytyw. Wiadomo, że no są takie miejsca w Łodzi, które gdzieś tam w jakiś sposób straszą, ale no myślę, że też każde miasto ma takie miejsca, więc tutaj nie można podsumowywać Łodzi w kontekście tych miejsc. Ale ja na przykład bardzo lubię Park na Zdrowiu. Uwielbiam się tam przechadzać z moim Duke'iem i on też chyba całkiem lubi to miejsce. Tym bardziej, że jest strasznie duży, więc można zrobić porządny spacer tam. No i chyba okolice Piotrkowskiej Manufaktury, wszystko w tym okręgu naprawdę mi się podoba. Dzień dobry, pieseczku. Twoje vlogi są świetne, czuć od nich naturalność, a nie udawanie pod kamerę. Super, super, że masz takie odczucia, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby ludzie to widzieli, że jestem naturalna, jestem autentyczna, nie udaję kogoś, kim nie jestem. Nie nakładam niesamowitej ilości filtrów, bo uważam, że to zabija jakby totalnie sens robienia vlogów. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Super, że to dostrzegasz. Zostajesz na kolejny sezon? Pomidor. Jak zdrowie w tym sezonie? Bardzo dobrze, dziękuję. Jestem naprawdę dumna z tego, jak moje kolano zaadaptowało się do bardzo dużej ilości skoków, przeciążeń w czasie treningów, także uważam, że wykonałam naprawdę świetną robotę w całym procesie rekonwalescencji. Także super, dziękuję. Jakie wspomnienia masz z BKS-em? No już wspomniałam tutaj w kontekście pytania o ulubione miasta. Wydaje mi się, że jest to dosyć jasne, że te wspomnienia są bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobrze się czułam w tym klubie i spędziłam tam cudowne chwile. Sezon w Bydgoszczy w kilku zdaniach. Co zaskoczyło, jak ciężko było? O Jezu, sezon w Bydgoszczy. Był to strasznie ciężki sezon. Bardzo dużo perturbacji w czasie covidowym. Jakby strasznie dużo jakichś takich zewnątrz siatkarskich kwestii, które gdzieś tam komplikowały życie, ale też no siatkarsko uważam, że był strasznie słaby, że chociażby wynik pokazuje, prawie spadłyśmy z ligi, więc no tutaj nie ma co się oszukiwać i rysować kwiatków dookoła tej historii i 3 różnych trenerów w sezonie, rozwiązanie kontraktów, no było naprawdę ciężko. Było ciężko, ale takie doświadczenia też hartują charakter i uczą czegoś, wyciągania jakichś wniosków na przyszłość. No i moim pozytywem jest to, że dostałam okazję do podpisania kontraktu w Bielsku. No i to już jakby było granie o zupełnie inne cele. Opowiesz nam coś o swoich rytuałach. Nie mam jako tako konkretnych rytuałów, jeżeli chodzi o sferę siatkarską, jeżeli chodzi o jakby moje życie i to, jak programuję swój dzień, to wiadomo, no tutaj rutyna odgrywa bardzo dużą rolę, ale nie wiem, czy to się łapie w kategorii rytuały. Kto w drużynie jest DJ-em, kto śmieszkiem i jak rozkładają się u Was role? DJ-em jest Drusia, ona odpowiada za głośnik i za playlistę na każdy trening. Śmieszkiem mogłabym nazwać każdą z nas, bo atmosfera w szatni jest naprawdę fajna. Lubimy żartować, jesteśmy bardzo śmieszkowym teamem, więc no tutaj ta rola mogłaby spoczywać na barkach każdej z nas, co jest mega super. To po prostu wychodzi naturalnie i każdego dnia robi to po prostu ktoś inny i bardzo dobrze czuję się w takim układzie funkcjonowania szatni. Jakie są prawdziwe, a jakie nieprawdziwe stereotypy o Francuzach? Kurde, nie znam za dużo stereotypów o Francuzach, ale może wyszukajmy, będzie łatwiej. Francuzi piją dużo wina? Zgadzam się. Czy Francuzi są romantyczni? Zgadzam się.
bardzo romantyczni. Wieczni malkontenci to jest bardzo ciekawe, bo zauważyłam taką zdolność i chęć do komentowania otaczającego nas świata właśnie w taki negatywny sposób i narzekania na niektóre rzeczy. I'm still recording, Michu. Really? You are professional influencer. No, after I have to edit it, so it's not funny. I will call you I in... love you so much. I love you so much till I call you in 5 minutes, I think I will finish. Bye. Czy Francuzi są aroganccy? Ja bezpośrednio jakoś tego nie odczułam na sobie, ale słyszałam od dziewczyn, że takie sytuacje gdzieś miały miejsce, a najczęściej miało to miejsce w momencie, kiedy dziewczyny próbowały mówić po francusku, czy to w piekarni, czy w restauracji. Więc chyba nie za bardzo Francuzi lubią próby mówienia w ich języku. Siatkarska idolka to? Z tym pytaniem mam ogromny problem, bo ja nigdy nie miałam idola, ani idolki w siatkówce, ani autorytetu. Wiadomo, że oglądało się mecze polskiej reprezentacji mężczyzn i miało się gdzieś jakichś swoich ulubionych zawodników, ale nigdy nie rozpatrywałam tego w kontekście jakiejś osoby, z którą się utożsamiam i którą chciałabym być w przyszłości. Jakby zawsze gdzieś, mimo wszystko starałam się być sobą w tym wszystkim, a nie próbować stać się kopią kogoś. Więc no tutaj nie mam nikogo takiego. Co związanego z łodzią pojawi się na Twoim rękawie? Mam nadzieję, że będzie to miś uszatek ze złotym medalem na szyi. Jakie jest Twoje guilty pleasure? Wydaje mi się, że pizza i oglądanie chłopaków z baraków. Naprawdę świetnie resetuje i poprawia mi humor nawet w najgorszym momencie, także polecam. Zaopatruje się Pani na grę w kadrze? Raczej nie, wydaje mi się, że już jestem za stara i są dużo młodsze i lepsze ode mnie. W czym tkwi sekret, że każda z zawodniczek wie, gdzie ma stanąć w rotacji i nie gubicie się w tym? Myślę, że nie każda wie za każdym razem, gdzie ma stanąć, a tak naprawdę no to są schematy, które są w nas zaszczepiane od samego początku, od pierwszego treningu. Jest to nam gdzieś tłumaczone i staje się to dla nas po prostu chlebem powszednim i jeżeli coś się powtarza każdego dnia przez x lat, no to potem staje się to dla Ciebie jakby totalnie niezauważalnym elementem Twojej codzienności. Okej. Był to naprawdę bardzo ciekawy czas dla mnie, ilość tych pytań i to, że naprawdę musiałam się w jakimś stopniu skupić na nich, żeby odpowiedzieć jakkolwiek sensownie. Było naprawdę fajne. Bardzo dużo materiału do edytowania, bardzo dużo materiału do wrzucenia. Staram się to skrócić tak bardzo, jak jest to możliwe też, żeby nie zanudzać Was tutaj nie wiadomo jakimi farmazonami. No i tyle. Po raz kolejny dziękuję za wszystkie pytania. Diuki, chciałbyś coś powiedzieć, Diuczku? Oglądajcie Bubloga! No, słuchajcie Diuka.